Dobry, mamy poniedziałek i czeka nas, proszę Państwa, kolejny tydzień pracy. To jest druga trasa moim własnym Volvo. Dochodzi godzina 5, w zasadzie już jest 5, jadę na załadunek, do załadunku mam 38 km. Wtedy zamierzam wstąpić do Gniotpol i sprawdzić mój zestaw po driftach, tak na wszelki wypadek. I wtedy uderzamy na tankowanie i proszę Państwa do Holandii, bo jadę po ładunek, jadę załadować ładunek do Holandii. Ten tydzień znowu jest jeszcze, że tak powiem, połączeniem mojej pracy transportowca i influencera. To będzie taki szybki szpil, wiecie. Jadę do Holandii, zrzucę się, zaraz się załaduję i wracam do Zgierza, bo w piątek biorę udział w konferencji Stowarzyszenia Firm Ponadnormatywnych w Polsce. No dobrze, póki co tak testuję nową nawigację TomToma, która przeleżała mnie całe wakacje, ale powiem Wam, że jest gigantyczna. To jest taki heavy duty sprzęt. Jeżeli mi paliwa starczy, spróbuję sobie jeszcze, czy na pewno mi zawsze trzyma. Trzyma. Tutaj mam taki hamulec elektryczny. Pamiętacie, jak się ściągałam, jeszcze jeżdżąc na gabarytach, to też go używałam. Teraz go używam do tego, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. W sensie, czy na pewno moja naczepa jest podpięta. Wiecie, zawsze ktoś by mógł zrobić jakiś żarcik i mi wypiąć. Otworzyć sprzęgło, a ja mogłam tego nie zauważyć. Przyznam Wam się też szczerze, że jak odebrałam Volvo, ja nie brałam sobie nawigacji tutaj, bo stwierdziłam, że mam przecież na bieżąco dostęp do TomToma, ale jak pojechałam do domu na tej nawigacji volvowskiej, która jest też TomTom, to sobie pomyślałam, kurde, jaka ta nawigacja fajna. Niby mam też TomTom, ale to jest jakaś taka lepszy TomTom. A to teraz jak założyłam tą i ściągnęłam, to ja widzę, że właśnie w tej nowej jest to, co mam tutaj Volvo, także zawaliście, nie? Także już się cieszę. Wiecie, że to będzie to samo, co było Volvo. Tylko Volvo, wiadomo, mi się po tygodniu ta darmowa subskrypcja skończyła. Taka, wiecie, reklamowa. Na pewno mogę ją wykupić, ale w sumie po co, jak mam tą wczorajsza kawa. A to jest, proszę Państwa, Shell na Krapkowicach. Pierwszy raz tutaj byłam, pierwszy raz tutaj stałam. Powiem Wam, że szczerze, weekend to robiłam taki de facto krótki, bo to jest tak w ogóle, że jak przyjechałam tutaj w sobotę po południu, to dzisiaj mamy poniedziałek, wczesny poranek. Tak jak ja przyjechałam, to po prostu po tym całym tygodniu konferencji i eventów transportowych poszłam spać chyba gdzieś o 6. Jacyś kierowcy stali nad jeden z moich okolic, chyba trochę chcieli pogadać, ale powiem Wam szczerze, że jak poszłam spać o 5 chyba nawet, tak obudziłam się o 3 w nocy, oni chyba startowali akurat z boku i poszłam dalej spać. Spałam chyba do 7 rano. Owszem, mogłam sobie jakoś, nie wiem, stanąć na przykład na Opolu, pojechać pociągiem do Krakowa i spędzić sobie weekend. Powiedzmy w domowych warunkach, ale co by to dało, bo musiała dzisiaj nie wiadomo której wstawać, żeby być tutaj na rano. Więc wolałam sobie w Volvie przespać, a powiem Wam, że w tym Volvie tak się genialnie śpi. Jezu, ja tutaj jak zasnę. Nigdzie mi się tak dobrze nie śpi jak w tym Volvo. Mi się w ciężarówce zawsze dobrze spało. Jak człowiek śpi w bezpiecznym miejscu, czuje się bezpiecznie, to jest naprawdę spoko, ale na tej ciężarówce w związku z tym, że jeszcze mam ten materac, pokazywałam Wam film o Volvo moim. Jest ten materac w tej lepszej wersji, nakładka, o Boże, to jest po prostu bajka, nie? Nie ma nic piękniejszego. Jezu, ile to czerwone światło będzie to świecić? Boję się tutaj wyjeżdżać, bo to jest wężka, wahadło, ale ja już trochę tu stoję. A, w sumie na wahadłach remontem dróg tak jest. Musiała pani tyłem, bo my tak pakujemy. Tam stoi piomar i pani by musiała tyłem stanąć. Czyli tam muszę wcofać? Tu jest rampa, nie? No tak tyłem. Ja sobie pójdę zobaczyć. Dobra, nie ma źle. Biorę statyw. Idźcie zaglądać i mi krzyczeć do niczego, jak będziecie miała was przywalić.
poleciakiem, tak? Ja to pozumuję, żeby było tylko. Już prawie gotowa. To jeszcze też weźmiemy stąd. Nie będę opierać o drzwi, żeby się nie ocierały. Żeby nie ocierać drzwi. A teraz jeszcze trzeba zrobić tak, żeby się nie narobić. Pozycja stop. Ale to jeszcze za mało oczywiście. No myślę, że tu jest szczelina. Będziemy obserwować, jak się będzie zachowywać auto przy załadunku, ale generalnie chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że teraz zestaw jest taką lekką, równią pochyłą, co będzie sprawiać, że łatwiej będzie ładować. No to ładujemy. A mi się udało. Ja nie muszę ładować. Ale widzę, że chwilę to potrwa. A to są, proszę Państwa, kalendarze. Załadunek w trakcie, ale już kończymy. Ale patrzcie tu. Czyżby jakieś droczówki? Nie ma co ładować na wiosce, co? Chyba coś tam dobrego będzie. A ma Pan coś dobrego? Dobry? Dzień dobry. No, Pan się pyta, a kto tym autem przyjechał? To mówię ja. A to nie Pani reklamuje to auto? Na Facebooku? Ja mówię, to moje auto. Moje. Sprawdźmy, jak to wygląda wagowo. No i dobrze, wszystko się zgadza. Załaduję paliwo, będzie w sam raz. No i zobaczmy, jak to idzie. Z rana robota. Załadujemy. Czyli jeszcze jedna paleta. Zobaczmy, jak postawię, jak to będzie wychodzić wagowo. Już tak muszę zrobić. Idę jeszcze raz sprawdzić. Jedna paleta z tego moich obliczeń wychodzi, że waży 733 kg, więc ciąż powinno być ok, ale zapytam Wolwusia, co on o tym myśli, jak on się na to zapatruje. Wolwi. Co powie Wolwi? Normalny rozkład obciążenia. Tam jest napisane. Ale niech nabierze powietrza. Będzie wszystko ok.
Dziękuję bardzo. Dobra, No i kolejnego tygodnia. No to mamy pierwszą przygodę poniedziałkową. Roboty drogowe. Nie ma tonażu, ale jest takie duże przełamanie, że ja się nie odważę tym swoim zestawem tam jechać. W takich sytuacjach trzeba wybrać mniejsze zło. No i niestety będę musiała się zawrócić. Tu już chłopaki powiedzieli, jak to objechać, bo tu ciężarówki sobie jeżdżą, ale takie, wiecie, wywrotki. A ja to zrobię tak, że po prostu wjadę tam przodem sobie, bo tu na prawe lustro dobrze nie widzę. Pierwszy sobie cofnę. To mi nawigacja pokazywała, że to jest niepewne. Takie kropki sobie myślałam, kurczę, nikogo nie było na CV. Jak przedtem non stop cały czas ktoś na CV nie było, tak teraz jak trzeba mi było, ale to szybciej. Jak mi trzeba było, to widzicie, nikogo już nie było na tym CV. Nie ma źle, bo gdzie jest, gdzie widać. Żeby łamać się pewnie w prawo. Mogę albo całkiem tu w prawo, albo tak bardziej na wprost. Ale wjadę tak bardziej na prawo, bo jest równo, a tam jest przełamanie. Może się tu wyłamie. To jest przełamanie, widzicie? Nie chcę tak wjeżdżać w dół. I teraz już mam prostą drogę do cofania. Jest chyba dosyć miękkie. I zawrócone, tylko oczywiście teraz wszyscy dzwonią mi na nas. Dobra, dałam alternatywę. No dobra, wyjeżdżamy z Gniotpolu, bo po moim drifcie szefowa Gniotpolu zasugerowała ze swoją ekipą, że dobrze by było jednak sprawdzić, czy po tych moich driftach nic nie zepsułam. No i zgadnijcie. Przyznam wam się, że trochę zepsułam, ale mało. Także w zasadzie nawet 15 nie zdążyłam wykręcić, ale wszystko już jest jak trzeba. Jak nowe znowu. Nauka zawsze kosztuje. Nigdy się nie dostaje niczego w życiu za darmo. I moja płyta poślizgowa zostawiła po sobie pamiątkę. Jeden raz za dużo. Zrobiona jest tak trzeba, można jechać dalej. Gniotpol to oczywiście, tam widzicie logo. To oczywiście, nazwa pochodzi oczywiście od nazwiska, jak sama nazwa wskazuje. Firma rodzinna z lat 90. Ostatnio rozmawiałam z szefową tej firmy i opowiadała, że jak to często w życiu bywa, firma powstała zupełnie przez przypadek od tego, że jej tacie zepsuła się gdzieś tam przyczepka i sobie naprawił, całkowicie się rozleciała jakaś przyczepka i sobie naprawił, a jak sobie ją naprawił, to spodobała się sąsiadowi i sąsiad sobie zamówił taką, więc ją mu zrobił i później następną i następną i następną i tak doszło do tego, że zaczął później jeździć na giełdę no i widzicie, tak się zbudowała firma, że się całkiem rozbudowała. Nigdy nie wiadomo, prawda? Zawsze trzeba być otwartym na szanse, które przynosi życie. Także super, że się tak udało do ręki. Jedziemy dalej. Teraz już prosto na zachód do celu mamy, proszę Państwa, 964 km, 12 godzin. To akurat pasuje, bo jest godzina 10, czyli 12 godzin. To jest 12 godzin pauzy. Załóżmy, gdybym robiła 11 i no i wiadomo, że to
1 godzina na pauzę w środku, to bym była mniej więcej jutro o tej porze. I to jest idealnie, bo załadunek mam w środę od rana. Tak, żebym sobie podjechała na załadunek w środę, wtedy prosto do Zgierza na rozładunek. Powiem Wam szczerze, że wyszło mi dużo stresów przez ten weekend. Raz, że okazało się, że moje urządzenie do poboru opłat na całą Europę dalej jeszcze nie dotarło, bo się okazało, że kurier po prostu nie dzwonił. No i wróciło z powrotem, więc byłam bardzo zestresowana, bo na przyszły tydzień sobie zaplanowałam już wyjazd do Hiszpanii i potrzebuję tego urządzenia, a się okazuje, że to moi rodzice mi wysyłali na szybko do Warszawy. I teraz muszę załatwiać. Zestresowałam się też jeszcze tym, że na koncie Toll Collect mam za mało pieniędzy, bo mi się jakoś tak ostatnio, jak robiłam przelew, to wychodziło, że następny dzień roboczy, więc sobie stwierdziłam, dobra, to sobie w niedzielę porobię przelewy, jeszcze mi tam kasa została, akurat na ten tydzień będzie. Ja wczoraj do robienia przelewów 2 dni robocze. Piszę do banku na informacji, oni mi piszą, jeżeli w takiej transakcji uczestniczy więcej banków, to możliwe, że potrwa to dłużej. Co myślę, już raz się zestresowałam, że będę musiała ręcznie Toll Collecta kupować, bo na pierwszy tydzień sobie wpłaciłam tylko 500 euro. Bo po co więcej mrozić pieniądze? Ale jak sobie policzyłam, no to wychodzi, że akurat w sam raz mi starczy na te 750 km przez Niemcy. Także dzisiaj jestem bezpieczna, na jutro sobie zadzwonię do nich na informację i sprawdzę, czy pieniądze już dotarły. Jak nie dotarły, no to nie wiem. Jest tam też taka nowa opcja na Toll Collectie, żeby sobie pieniądze samo zaciągało przy jechaniu, ale wyskoczyło mi, że mój bank nie obsługuje tego. Widzę, że wszystkie firmy transportowe, z jakimi współpracuję, wszyscy mają konta w ING. I powiem Wam, że ja chyba też będę musiała się przenieść firmową, transportowo pod ING. Też co innego duże firmy, a co innego ja z jednym autem, ale... No dobra, gazuję. Jeszcze tylko tankowanie. No cześć, no to taka kultura powinna chyba być zawsze, nie? Normalnie mnie na radiu, mnie i moje Volvo zgłaszczą na śmierć. No stop, no Iwonka leci, o jakie ładne Volvo, ładne to twoje Volvo, ładne, o jakie ładne to twoje Volvo. I wszyscy tak na stop, o pani Iwonka leci. Zagłaszczacie mnie na śmierć. Słyszysz, Volvo się o ciebie chwalą? Chwalą, ciebie tak chwalą. Teraz nas wszyscy rozpoznają. Tylko, że jak się czasami człowiek zagapi za blisko linii podjedzie środkowej, wtedy też będą pamiętać, że to ja. Godzina jest 1, a mi się trochę spać chce, powiem. Tak dzisiaj źle spałam. Może przez to, że się wyspałam dzień wcześniej, raczej dzień i noc wcześniej. Albo ja nie wiem co, ale dzisiaj to już spać nie mogłam. Najgorsze jest to, że tak się jeszcze pociłam w nocy, się budziłam i miałam jakieś złe sny. Ja mam bardzo rzadko mi się zdarza, że mam jakiś zły sen. Zazwyczaj są jakieś zabawne, wesołe albo nieprawdopodobne, a dzisiaj były jakieś takie, wiecie co, złe. Pani Iwonko, lepiej Pani na żywo wygląda niż na tym Facebooku, naprawdę elegancko, super Pani się prezentuje w tym samochodzie. Ładnie tu Panią wyprzedziłem. A, dziękuję, ale piękny ten manik też. Nie, Pani Volvo lepsze, zdecydowanie. To Volvo, co za Panią jedzie, to też jest moje. Zaczynałem od tamtego samochodu i wiem, że wracam na Volvo. A, i nie ma jak Volvo. Kto to nie mówił, co włożysz do mana, to i tak nie zrobi z Ciebie Pana. No brawo. Tego nie słyszałam, ale no naprawdę. Pozdrowienia Pani Mono. Dziękuję, też pozdrawiam. Ach, co za piękny dzień. Słyszysz, Wolwusie, jak jesteś piękny, tak się wszystkim podobasz.
A tu jak zwykle ruch. Dobrze, dobrze, oto jest nasz Eurowag. Ale ile tu aut jest? Ile tu jest aut? O, to jest kolejka. I kto pierwszy odjeżdża? To dawaj ty, kolego. Kurde, jakie ja mam tutaj względy. A ty czemu nie jedziesz? Jak stoisz? Poczekam aż on już stanąłem za nim to. O, dzięki. Ruch tutaj, powiem wam, jak w ulu. No nic. Tankujemy, nie? Nie odpuszczę, nie odpuszczę. Muszę sobie fotkę zrobić, mogę? No jasne. Zawsze tylko na internecie widzę, a to taka niespodzianka. Tam kamera jest, także możesz jeszcze pomachać. A! Intergame się kłania. No dobra. Można fotkę prosić? To już. A jeszcze się załatwię z tego. Intergame zarabia. Dobra, to robimy zdjęcie. Ciężko zaatakować nawet auto. Autem Dziękujemy, nie przeszkadzamy. Nie ma sprawy. Szerokości. Teraz jak to się robi? Dawno nie używałam takich rzeczy. Dobra. Proszę? Wielu fanów w Polsce. No. 46, 37. Jak ktoś to pamięta. 37. O, kurde, stanowisko 2, tak? Nie, mogę tankować. Tak ile patrzę, ciężarówka i kurczaki. Słuchajcie, tu można nie, tylko jednocześnie można jedną stronę, nie? Tak. Można na przemian. Ale na przemian, ale nie na raz. Na raz nie. No dobra. A możemy na tle ciężarówki? Zrobisz nam? W ogóle to muszę wam powiedzieć, że Eurowag ma teraz świetny konkurs. I to wiecie co, nie byle jaki konkurs, bo do wygrania jest nowy Volvo. No, jest do wygrania nowe Volvo. I jednym z warunków konkursu jest m.in. co najmniej 4 razy w miesiącu zatankować na stacji Eurowag. Ale wam wszystko zostawię w opisie. Albo nie, ja zrobię w ogóle na ten temat film, bo to jest Volvo do wygrania. Zrobię film i jest tutaj link. Albo tutaj. Wyświetla się link. Zobaczcie tam, jak wygrać nowe Volvo z Eurowagiem. A ja tymczasem tankuję dalej moją kartą. No dobra, w międzyczasie tutaj sobie film mogę też zamknąć tą stronę, nie? Teraz sobie tego nie sprawdziłam, nie? Troszeczkę sobie blałam, zanim trafiłam. Jest taka. A wiecie, że w Ameryce w ogóle nie zamykają baków do tankowania na klucz? Śmieszne, prawda? Raz niemożliwe. Ile tego paliwa się tam używało? No, jeszcze trochę. Wiecie co? Przyszedł do mnie kierowca i mówi, czy nie jadę do Niemiec. Że potrzebuję gdzieś tam dostać zgorzelec. No i sobie takie sobie żarty robi, ale nie wiem, czy to kierowca, czy nie kierowca z plecajkiem. Mówi, że go nikt nie chce wziąć. Ja mówię, no ja mogę ci wziąć, ale jadę na Leszynę. Mówi, no to może chociaż kawałek. No i się pytam, ale kim ty w ogóle jesteś? No mówię, a coś tam zaczął śmiać i tak dalej. A ty kierowca? Mówię, a kierowca rajdowca. Ja mówię, no słuchaj, jestem kobietą, ja tak chcę go faceta do auta, to nie bardzo. To chociaż powiedz kim, co i jak, czy jeździsz, czym jeździsz. No i on tak jakoś unikał odpowiedzi. I się później przyszedł zapytać, ty co mówisz, się boisz, nie bierzesz żadnych stopowiczów? Ja mówię, no nie biorę nigdy. No i wziął i poszedł. Tego chciałam sobie wziąć, ale jak poszedł, to w zasadzie gdyby poważnie potraktował tą rozmowę, to bym go wzięła, ale ja jako kobieta w swoim autem jeszcze nigdy nie wiadomo.
Nie chodzi o to, że mi go szkoda, jest mi trochę głupio, bo normalnie to bym wzięła, ale chyba też powinien zrozumieć to, że jestem kobietą i że skoro pytam takie podstawowe informacje, to powinien mnie poważnie potraktować, nie? Zapięte, zapięte. Dobrze. Możemy jechać dalej. Trochę się też zwolniło. To sobie stanę jeszcze jakieś więcej zrobić pewnie. To co, jedziemy. Dziękujemy Eurowag za paliwko. Teraz można jechać w świat. Nie? Bardzo Pani głodniałam. Iwonka, gdzie tak deptasz? Na Holandię. Gości. No i wzajemnie. Dzięki. Wiecie, gdzie pojedziemy na obiad? Na Olszynę. Ani na Terminal 1, ani na drugi. Tylko, jak to się nazywało? Obiady u Haliny? Tak z tyłu. O tak, Halinka. Bar po schodkach. Było kiedyś dobre jedzenie. Zobaczymy, czy dalej jest. A w sumie to też terminal. Powoli na zakrętach byłam książki. Książki są w śliskich okładkach. Wtedy to są kalendarze. No widzicie, jaki to jest ruch? U Haliny. O, staniemy sobie tutaj, nie? Przy krawężniku. Ale jestem głodna, żebyście tylko wiedzieli, jaka jestem głodna. Wolwi. Ale co nie chłodzę. Będziemy jeść. Będziemy jeść. Muszę sobie zrobić jakieś mini zakupy też, kupić wodę na przykład do picia. Bo moje jedzenie się nie zepsuło jeszcze z poprzedniego wyjazdu. Myślę, że nie. Nic nie będę kupować 3-4 dni. Siedzę. Coś tam jeszcze ma. O, sobie ta woda. I tyle. Wolwi. Odpoczywaj, pauzkę kręcimy. Jest która? Za 5, czyli 40. Startujemy dalej. Zasłużyłam? Chyba zasłużyłam. 52 minuty. No dobra, nie ma co, można jechać. Chociaż ja sama dla siebie jeżdżę, to mogłabym sobie, wiecie, stać ile chcę na 2 godziny pauzy, ale chodzi o to, że teraz z każdą minutą tracę szansę na zaparkowanie. Jeszcze nie mam wyczucia do tego zestawu, jak naczepa się zachowuje. Znaczy nie naczepa, tylko przyczepa właśnie. Jak wychodzę, to tak właśnie mi się wydaje, że jest bardzo blisko przy lusterku i dalej ścina, ale ona już idzie sobie po łuku tak naprawdę, a nie ścina, ale wolę to robić bardzo powoli. Żeby, tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jednak ścina. Stara granica. No to powiem wam, że jeszcze ja pamiętam. Z busów oczywiście. Przejeżdżamy przez most, jak zwykle na granicach. Jesteśmy w Niemczech. No i witamy na A2. Jak zjedziemy oczywiście. A2. Ale będzie fajnie miejsce znalezione, co?
co? Jak to wygląda? Tu stoi na drodze, przejeździe. Nie, wydaje mi się idealnie. Patrzcie, jest godzina 6. To jest Mischendorf, czyli stacja na jakby wylocie z ringu. Stanę sobie całkiem przy dystrybutorach. Gabaryty jak coś idą tamtędy, więc tu mnie nie wygonią. A ja mam baki pełne paliwa, to wolę stać na widoku. Bo wiecie gdzie najczęściej kradną? Na obrzeżach miast. Na obrzeżach wielkich miast, a my jesteśmy na ringu Berlina jeszcze. Jezu, 8 godzin jazdy mam tylko, ale w sumie o której 5 powiedzmy wystartowałam. W sumie też 13 godzin pracy, ale to przez to niewyspanie dzisiaj. I tak już mi źle, a to nie ma sensu. W sumie w ogóle mam 6 godzin dojazdu. Jutro się muszę w zasadzie tylko rozładować. Przy dobrych wiatrach ewentualnie mogę załadować część i też będzie ok. Spać, bo sobie zrobię 9, bo ja wystartowałam, nie wyjdzie mi 11, bo wiecie co, wystartowałam wydaje mi się za 10, 5, a jest 6, no to będzie 13 godzin, jakieś 10 minut pracy, to już 11 z tego nie wyjdzie, ale dobrze. Wyjadę wcześniej rano, jest 6, czyli o 3. Co ty? O 3? Ale o 3 wyjadę, to przeskoczę całe. Volvo, słyszałeś? O 3 nam przychodzi startować. No ale nic, tutaj jeszcze stoimy bezpiecznie, a jest tak gigantyczny ruch. Cały eksport idzie, że tam nie będzie już gdzie, nie byłoby gdzie stanąć pewnie. A dzisiaj idę zmyć makijaż i idę spać. Dziękuję, do widzenia.